Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Zapaszcie sobie herbatkę, zróbcie sobie kawusie i zasiądźcie do tego filmu, bo dzisiaj mam ciekawy temat do omówienia. Będziemy testować kolejny podkład marki, tym razem Eveline, i będzie to podkład Wonder Match, ale w tej wersji Lumi rozświetlającej. Ostatni test pokazał, że to, co innym się sprawdza, nie zawsze się sprawdza także nam. Mi się ten podkład nie sprawdził z Vibo Skin Perfector, dlatego dzisiaj chciałam przetestować coś, co będzie troszkę lżejszego, ale będzie też miało taką formułę rozświetlającą. I tym sposobem będziemy testować właśnie ten podkład. Jest to podkład właśnie Eveline Wonder Match Lumi. Ja mam ten podkład w odcieniu 20 Nude Warm. Wydaje mi się, że będzie to podkład kolorystycznie idealny dla mnie, no ale zobaczymy, bo to jednak, wiecie, testery są różne, one często są otwierane i potem leżą bardzo długo. Ja często spotykam się z tym, że te podkłady w Rossmanie, one się często rozwarstwiają i wydaje mi się, że to znaczy, że ten podkład na przykład mógłby być stary już. I są to podkłady albo które ktoś po prostu otworzył, bo niestety, ale często dziewczyny w sklepie robią coś takiego, że otwierają podkład i nie naciskają tutaj, bo warto właśnie sobie poszukać tak, żebyście miały tutaj czysty dzióbek, to wtedy jest oznaka, że on nie jest otwierany, ale często odkręcają tutaj. No i to już jest problematyczne, dlatego że jeśli raz taki produkt zostanie otwarty, no to do niego dostało się powietrze i ten termin, który macie wskazany tutaj, możecie zobaczyć, 6 miesięcy od otwarcia. Oznacza to, że produkt właśnie, do którego dostało się powietrze, ma 6 miesięcy terminu przydatności, bo też błędnie niektóre z Was patrzą na tą datę, która jest na opakowaniu. Ja tak patrzę i tutaj raczej nie widzę takiej daty na opakowaniu. Jedynie jest numer serii. Ja ten podkład kupiłam za około 30 zł, on był na promocji. Standardowa cena jest wyższa, natomiast raczej celujcie w promocję, bo na tyle myślę, że takie podkłady są warte. Ale teraz przejdźmy już do tego, co pisze producent o tym produkcie. Łyczek kawy i już Wam mówię. Więc standardowa cena tego produktu to 60 zł. Aktualnie jest on na promocji na stronie Eveline za 33,99. Na stronie producenta jest napisane, że jest to podkład niezwykle rozświetlający, a jego formuła sprawia, że cera staje się nawilżona i rozświetlona. W składzie mamy m.in. witaminę C, która ma nadać takiego blasku cerze, kwas hialuronowy, który ma zadbać o nawodnienie, a wyciąg z róży francuskiej wedle producenta ma tą skórę wygładzić i zniwelować zmarszczki. Dodatkowym składnikiem w tym produkcie jest niacinamid, który jest aktualnie bardzo popularny. Mi on na przykład nie służy, dlatego bardzo mnie ten produkt ciekawi. Niacinamid ma m.in. właściwości antyoksydacyjne, ale on też działa świetnie właśnie przeciwtrądzikowo, tą skórę sprawia, że ona się nie świeci, absorbuje nadmiar sebu. Oraz mamy tutaj ekstrakt z pestek moringa, który według producenta ma odświeżyć, nawilżyć, działać antyoksydacyjnie, kontrolować wydzielanie sebu i usunąć z twarzy zmęczenie. Mamy tutaj dodatek SPF 20, ale pamiętajcie, że te SPF-y i tak trzeba nakładać, a ochrona zawarta w kosmetyku koloryzującym, w tym przypadku podkładzie, no pomyślcie, ile musielibyście nałożyć tego produktu, żeby oprócz tego efektu makijażu mieć też efekt ochronny, więc warto i tak zastosować podkład SPF. Ja nie mam dzisiaj nałożonego SPF-u, ale to wynika tylko z tego, że po prostu nigdzie nie wychodzę, jest zima, słońce nie świeci i ja też nie dam się temu powiedzeniu, że SPF trzeba nosić cały rok. Owszem, uważam, że cały rok nosimy w momencie, kiedy świeci słońce, natomiast jeśli siedzę w domu, nie chcę tej skóry dodatkowo
obciążać, bo jakby nie patrzeć, no to jednak ten SPF działa dosyć mocno obciążająco, przynajmniej na moją skórę. On robi taką okluzję, częściej widzę wtedy jakieś wypryski. Oczywiście stosuję go latem, wiosną, jesienią wczesną, bądź też jak wychodzę na zewnątrz, a widzę, że nawet zimą świeci słońce. Natomiast dzisiaj pogoda jest taka, że nie potrzebuję tego robić, więc SPF-u nie mam. Podkład jest dostępny w 4 odcieniach i mój jest chyba przedostatnim. Jest to gama kolorystyczna węższa niż standardowy Wonder Match, czyli on po prostu jest podkładem rozświetlającym w odróżnieniu do jego właśnie standardowej wersji, która ma mieć za zadanie głównie krycie. Aktualnie muszę Was przeprosić, ponieważ opis jest niezaktualizowany i według tego, co jest na stronie, mamy 5 kolorów. Mamy kolorek Light, Vanilla, Neutral, Nude i Sand Beige. I mój jest właśnie przedostatnim kolorkiem, więc tutaj producent dodał jeden dodatkowy kolor, nie wiem który. Patrząc na skład, no jest to taki typowy skład podkładów, czyli cała lista, ale nie oszukujmy się, fajnie, że są te dodatki pielęgnacyjne w podkładzie, ale tak naprawdę no podkład, no on ma za zadanie nam tą skórę rozświetlić, ujednolicić, bądź też przykryć, w zależności co kto czego potrzebuje, więc jeśli chcecie fajnych efektów takich, jeśli chodzi o kwas hialuronowy, niacinamid, różnego rodzaju ekstrakty roślinne, to po prostu szukajcie tego w pielęgnacji, a nie w kosmetykach pielęgnujących. Fajnie, ale wiecie, o co mi chodzi. Żeby nie przedłużać, zacznijmy sobie aplikację. Ja będę dzisiaj również nakładać podkład gąbeczką, ponieważ ja taką aplikację preferuję na co dzień, więc taką też wybiorę. Ostatnio właśnie dograłam taki dodatkowy filmik w formie shorts, gdzie zrobiłam aktualizację tego podkładu Skin Perfector i po prostu nałożyłam go palcami, ale jak mogliście zobaczyć, a jeśli nie, no to zobaczcie, on nadal po prostu mi się tak dziwnie ważył. Jeśli chodzi o moją pielęgnację, bo to też jest ważne, żebyście wiedzieli, na czym ten podkład leżał, no to ja dzisiaj użyłam takiego serum z Bielendy Glow i użyłam tego kremiku. Widzicie, on już jest tak poturbowany, bo ja go dosyć intensywnie używam. Z Bielendy, tego fioletowego, ja go bardzo lubię. Nie nałożyłam dzisiaj witaminy C, ponieważ skończyła mi się i muszę dopiero zakupić nową. Zastanawiam się, szukam jakiejś właśnie fajnej witaminki C. Myślę, że może paść na tą witaminkę C z Garniera, bo ja ją bardzo lubię. Coś ostatnio nie jestem zadowolona z tej, którą miałam. To jest ta Routines by Alchemy. Nie wiem, czy coś się tam popsuło, zmieniło, ale nie ma takiego efektu, jak był kiedyś, chyba że też moja skóra się po prostu przyzwyczaiła. Więc jeśli chodzi o jego konsystencję, to ona jest na pewno taka bardziej lejąca niż ten podkład Skin Perfector. No i myślę, że też tutaj kolor jest bardziej odpowiedni niż po prostu ten Skin Perfector, który wydaje mi się, że był dosyć mocno za jasny. Patrzę też tutaj w lusterko z tej mojej paletki Terego i pozwoli mi to na lepsze rozprowadzenie produktu, a Wam tutaj postaram się przybliżyć maksymalnie. No i powiem Wam, że to jest po prostu całkiem inna bajka, jeśli chodzi o rozprowadzanie tego podkładu, bo on się bardzo ładnie rozprowadza, nie jest taki tępy i nie robi takiej suchej skóry od razu, takiej maski kryjącej, więc na pewno tutaj widzę tą różnicę. No będę sobie porównywać po prostu do tego podkładu, który już testowałam, bo jest mi tak najłatwiej. I on serio fantastycznie się rozprowadza. Jest taki po prostu chyba stworzony do nakładania gąbeczką. Jak możecie zobaczyć, no to faktycznie to glow jest takie od razu po nałożeniu. Ta skóra pięknie odbija światło. Ona nie jest tłusta, tylko właśnie taka rozświetlona. Jedyne co, to w sklepie wydawało mi się, że ten podkład zawiera w sobie drobinki takie rozświetlające, ale być może ja go nałożyłam na rękę, gdzie potem nałożyłam inny produkt i jak to roztarłam
żeby po prostu zetrzeć ten produkt, no to mi się to wszystko wymieszało, bo ten produkt nie ma drobinek rozświetlających. Całe szczęście, bo to by była katastrofa. Ja nie rozumiem, dlaczego po prostu niektóre podkłady zawierają w sobie brokat, który nie daje nam rozświetlenia, a jest plastikiem. Jeśli chodzi o kolor, to zobaczymy, czy on nie będzie oksydował, bo jeśli on będzie oksydował, to on może być odrobinę za ciemny jednak, ponieważ no widzę, że on jest tak idealny, jeśli chodzi teraz aktualnie o kolor z moją skórą. Oczywiście standardowo zrobimy sobie test za 8 i za 12 godzin. Jestem ciekawa. Być może dzisiaj wyjdę na zewnątrz, więc też zobaczymy, jak on się sprawdza w warunkach po prostu atmosferycznych. Ale zobaczcie, sam nałożony podkład naprawdę bardzo ładnie wygląda. I podoba mi się to, jak on się odbija. Ja też mam tutaj bardzo dobre światło, więc ładnie to wygląda. Podoba mi się ten efekt taki glow na skórze, gdzie ja zawsze byłam zwolenniczką takiego ostrego matu. No i słuchajcie, z tego co widzę, on chyba jednak w sobie ma jakieś drobinki. No nie jest to dobra informacja. Widzę, że coś tutaj mi na ręku się błyszczy. Nie wiem, czy to w ogóle... Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Nie wiem, ale no takie delikatne, naprawdę mikro są te drobinki. Ja sobie go teraz przypudruję, no bo idźmy takim standardowym tokiem testowania, czyli po prostu przypudrujemy ten podkład, nałożę sobie róż, nałożę sobie rozświetlacz, no i pójdę robić wszystkie moje rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić, a podkład będzie sobie właśnie testowany. Gdyby nie to, że moja skóra lubi się świecić i wydzielać trochę sebum, to chętnie bym taki podkład zostawiła bez przypudrowania, bo naprawdę bardzo ładny efekt. Jeśli chodzi o krycie, to fanki mocnego krycia będą niezbyt zadowolone, ponieważ to krycie jest delikatne, on wyrównał koloryt skóry, jest ta skóra ujednolicona i jeśli chodzi o krycie jakichś większych zmian, to zobaczcie, on tego nie zakrył. Tak samo gdzieś tutaj na czole, pod okiem to wszystko jest widoczne, więc tutaj będzie konieczny do tego korektor, ale ja zawsze uważałam, że jeśli mamy jakieś większe zmiany i są to pojedyncze zmiany, no to lepiej zakryć to korektorem niż po prostu nakładać ogromne ilości warstwy tapety, bo to nie wygląda dobrze i wtedy ten wyprysk jest i tak widoczny, bo jest ta nierówność na skórze. Jeśli chodzi o rozświetlacz i róż, to dzisiaj sobie użyję tych dwóch produktów Brush Up by Maxineczka. Chciałabym też Wam pokazać to, co się stało i co mi się nie podoba. No te opakowania się rozleciały. Rozświetlacz jest ok i nic mu się tam nie dzieje. No to na przykład róż jest odwrotnie. Opakowanie jest w całości, natomiast nigdy mi ten róż nie upadł, a on się po prostu tak, wiecie, połamał. Więc straciłam dosyć dużo produktu, tylko dlatego, że on po prostu pękł i jest to dosyć dziwne, jak na to, że jest to produkt wypiekany. Ale sam w sobie kolor jest naprawdę bardzo ładny. Jest to taki róż, który pasuje mojej cerze. I z samego produktu jestem zadowolona, dlatego zakupiłam też po zakupie tego różu i rozświetlacza, który miał być do takiego użytku codziennego, wiecie, w domu, jak gdzieś wychodzę, no to dokupiłam sobie takie trio rozświetlacz, bronzer i róż, który zabieram ze sobą właśnie jak gdzieś jadę na weekend, bo wtedy jest po prostu, wiecie, czy na wakacje, bo jest po prostu wtedy wygodniej zabrać taką jedną mikropaletkę i mieć 3 produkty w jednym. Tam się nic nie dzieje, ale ja tamtego produktu też używam troszkę rzadziej. I jeśli chodzi natomiast o rozświetlacz, no to nie wiem, czy w poprzednim filmiku już używałam tego pędzelka, ale kupiłam sobie właśnie taki nowy pędzelek do rozświetlacza i on jest naprawdę super. Jest to coś, co jest podobnego właśnie z Fenty czy tam z Rare, a uważam, że cenowo, wiecie, wypada korzystniej. No i zobaczcie na ten rozświetlacz,
no to jest po prostu coś niesamowitego i ten rozświetlacz jest naprawdę wspaniały. O ile na przykład ta paletka Sterego też mi się super sprawdza, no to ten rozświetlacz w Terim, no on tak nie powala. On jest bardziej pudrowy i ja Wam zrobię takie dwa swatche i pokażę Wam, jaka jest różnica między tymi rozświetlaczami. I teraz tak, tu na dole to widać, jak to się mieni, po prostu jest maksineczka i jest przepiękny efekt. Na górze mamy Terry, no bardzo delikatny. Ja lubię takie mocne rozświetlenie, mocną taflę. Może czasami aż za dużo nakładam tego rozświetlacza, ale po prostu uwielbiam to, jak po prostu rozświetlacz i róż sprawiają, że cera od razu wygląda promienniej, zdrowiej, na taką wypoczętą, więc ja nie używam bronzera, raczej rzadko. Nakładam zazwyczaj właśnie róż, rozświetlacz też tutaj na czubek nosa. Czasami tutaj też nakładam sobie na łuk kupidyna, bo to bardzo ładnie też rozświetla nam tutaj usta. No i zobaczcie, jak to bardzo ładnie wygląda. Ja nie jestem jakąś specjalistką makijażową, ponieważ no ja też przez moją opadającą powiekę tutaj, no niestety nie mam pola do popisu, jeśli chodzi o moje oczy, więc raczej zawsze tak delikatnie te oczy maluję. Tutaj sobie jeszcze nałożę żelik do brwi. Ja na to mówię, że to jest taki make-up, no make-up, ponieważ on wygląda zawsze dobrze, świeżo, dziewczęco, niezależnie od wieku, jaki macie. No i tak prezentuje się makijaż i już Wam pokażę z bliska, jak ten podkład wygląda na skórze już po przypudrowaniu, żebyście też mogły sobie właśnie ocenić. Podejdę sobie po prostu bliżej okna, żeby też to światło lepiej padało. No i możecie zobaczyć, że naprawdę bardzo ładnie stopił się tutaj z skórą. Nie ma żadnego podkreślenia suchych skórek, ani nic z tych rzeczy. On się po prostu idealnie wtopił w skórę. No i to rozświetlenie tutaj przy oknie, wow. Tak więc ja uciekam, a my widzimy się za 8 godzin. Wracam do Was po 8 godzinach i jak możecie zobaczyć, dalej mamy taki efekt glow. Czuję, że moja skóra jest trochę ściągnięta, natomiast to, co mi się podoba, to że w ogóle nie widać, jak ten podkład schodzi z twarzy i mam wrażenie, że on cały czas się utrzymuje na skórze, a jednak jest niewidoczny, więc dla mnie poziom krycia jest idealny i już Wam pokażę z bliska, jak on wygląda. Oczywiście on tutaj w te zmarszczki mimiczne trochę powchodził, ale to jest normalne. Ale nadal jest takie właśnie bardzo ładne odbicie skóry od światła i to mi się bardzo w tym podkładzie podoba. Także uciekam dalej i widzimy się za 4 godzinki, czyli żeby zobaczyć, jak finalnie podkład zachowuje się po 12 godzinach noszenia cały dzień. I też dodam, że byłam na zewnątrz, więc miałam kontakt ze śniegiem, a także gotowałam, gdzie była wysoka temperatura, więc również sprawdzam go w takich dosyć mocno ekstremalnych warunkach. No i wracam do Was po 12 godzinach testowania podkładu. Jak możecie zobaczyć, on nadal bardzo dobrze wygląda, mimo że już trochę zszedł, ale dałam mu teraz jeszcze wycisk w postaci godzinnej jazdy na rowerze spinningowym, więc też go przetestowałam podczas aktywności fizycznej. Troszkę zaczął się już wyświecać, co też możecie zobaczyć, natomiast on nadal wygląda bardzo ładnie i już Wam pokażę z bliska. A teraz przejdźmy sobie do podsumowania.
Więc przede wszystkim, jeśli chodzi o takie podsumowanie tego podkładu, to chciałabym powiedzieć, że ja go oceniam bardzo wysoko i jest to podkład, który spełnia wszystkie moje oczekiwania. To na pewno i daję mu 5. U mnie tak naprawdę zakrył to, co trzeba zakryć. Pięknie wyglądał przez 12 godzin mimo trudnych warunków, nie tylko atmosferycznych, ale także takich, wiecie, standardowych, jak się człowiek przemieszcza, czy też wykonuje różnego rodzaju czynności danego dnia, więc to jest też na pewno na plus. I tutaj muszę zaznaczyć, że to będzie świetny wybór dla osób, które lubią taki naturalny efekt, naturalne wykończenie. On daje bardzo piękne rozświetlenie i taki naprawdę naturalny wygląd. Co do koloru, muszę powiedzieć, że on nie oksydował, więc mimo małej gamy kolorystycznej do wyboru, myślę, że tutaj nie da się nim zrobić krzywdy i każdy znajdzie kolor dla siebie, bo są naprawdę bardzo jasne te kolory i raczej są w takich europejskich, neutralnych tonacjach, czyli nie są ani żółte, ani różowe, tylko właśnie takie idealne, neutralne, jak większość właśnie Polek ma odcień skóry. Konsystencja tego podkładu jest taka naprawdę bardzo przyjemna, bardzo lekka, płynna, niezastygająca, więc go się świetnie aplikuje gąbeczką. Muszę go jeszcze przetestować palcami i pędzlem, ale biorąc pod uwagę to, że ja najczęściej właśnie wykonuję makijaż gąbeczką, nakładanie podkładu wykonuję gąbeczką, no to tutaj mi się fenomenalnie z nim współpracowało. Jak mogliście zobaczyć, on na twarzy wyglądał naprawdę świeżo i nie tworzył efektu maski. No i przede wszystkim na ogromny plus zasługuje wykończenie, ponieważ ono jest takie maksymalnie glow, ale nadal pozostaje bardzo eleganckie, nie jest to takie wyświecenie się podkładu, tylko właśnie taki naturalny glow, promienny efekt. No i też to nawilżenie, które daje ten podkład, mam wrażenie, że utrzymywało się cały dzień, chociaż pod koniec dnia już czułam delikatne ściągnięcie, no ale to może być też przez to, że na przykład wyszłam na zewnątrz, padał śnieg, zmoczył trochę mi tą skórę, więc ona też się z automatu mogła przesuszyć. Co jest dla mnie bardzo ważne, to podkład fajnie się stapiał ze skórą i nie podkreślał żadnych suchych skórek, a ja mam taką tendencję tutaj na brodzie, gdzie cały czas ją mocno złuszczam. Po kilku godzinach on wchodził delikatnie w te zmarszczki mimiczne, natomiast po samej aplikacji nie zauważyłam takiego efektu, co też myślę, że jest na plus. Jeśli chodzi o krycie, to określiłabym je od lekkiego do średniego, ale z naciskiem na bardziej lekkie, ponieważ można nim budować krycie, ale to nie będzie krycie, które zakamufluje Wam jakieś duże blizny, duże przebarwienia. On raczej ujednolici Wam ten koloryt, zakryje drobne niedoskonałości, a przy tym nie obciąży Wam cery, co też jest bardzo ważne. Myślę, że dodatek witamin i składników aktywnych też może tutaj długofalowo przyczyniać się do poprawy skóry, aczkolwiek wiem, że to są śladowe ilości, ale plus dla producenta za dodanie takich składników, również też plus za dodanie SPF-u 20, bo nie musiał tego producent robić, ale fajnie, że coś takiego jest. Trwałość tego produktu oceniam bardzo na plus, ponieważ on przez cały dzień się utrzymywał, nie schodził w nieestetyczny sposób. Myślę, że przy cerach takich bardziej w stronę tłustych może wymagać przypudrowania w ciągu dnia, żeby utrzymać ten efekt. Natomiast w moim przypadku mam cerę mieszaną, nie potrzebowałam przypudrowania w ciągu dnia. Ewentualnie myślę, że tutaj już przy 12 godzinie mogłabym potrzebować w strefie T, natomiast mi się ten efekt, który on dawał, podobał, ponieważ to nadal było takie bardzo ładne glow, a nie taki chamski błysk od potu czy też od sebum. Całościowo ten podkład dał mi efekt takiej wypoczętej, promiennej, zdrowej cery i to jest coś, co sprawia, że ten podkład zostanie ze mną na pewno na dłużej. Cena też jest bardzo atrakcyjna, dostępność jest bardzo dobra, ponieważ dostaniecie go praktycznie w każdej drogerii, często są na niego promocje.
Polecam Wam go spróbować, jeśli na przykład nie sprawdził Wam się standardowy Wonder Match, to polecam Wam spróbować tą wersję Lumi. Jeśli lubicie oczywiście taki efekt glow, możecie zobaczyć, że ten podkład nadal bardzo ładnie wygląda na mojej skórze i na pewno będę go teraz testować, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak on będzie zachowywał się przy dłuższym stosowaniu. Więc ten test jest bardzo pozytywny. Jeszcze raz powiem, oceniam go na mocną 5. Jest to fantastyczny produkt i mam nadzieję, że ten film też pomoże Wam się zdecydować i spróbujecie tego podkładu, bądź też go przetestować i spróbujecie tego podkładu. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, jest przydatny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, by być na bieżąco z moimi filmami, a Wam serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że w kolejnych testach podkładów. Do zobaczenia. Pa!